Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakei. Powracamy do Mass Effect oczywiście. Ostatnio uratowaliśmy Liard Sony. W końcu zrobiliśmy misję główną. I teraz jak to bywa z grami BioWare'u, warto po tym obgadać sobie obgadać sobie naszą tutaj załogę, ponieważ no cóż, nowe wątki mogą się pojawić. Tutaj nie będę ukrywać, nie będę się wdawać w szczegóły, ale ogólnie zaznaczę to, że zależy mi zwłaszcza, żeby dostać jak najszybciej questa od Wrexa, ponieważ to jest tutaj osoby, które grały w tą grę, wiedzą, ale jest to dosyć istotne. I prefer gold to silver, you know, for my metal. I figured you'd recommend me for once since I Tak, Joker powiedział, że woli złoto od srebra. Jeśli oczywiście komandor zechciałby dać tutaj mu medal. Okej, no dobra. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave too. Spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander. Okej, tak, tutaj Shepard powiedział, że czy na pewno chce ten medal, bo w końcu jeśli go otrzyma, będzie musiał słuchać nudnych przemów polityków przez parę godzin, na co, no cóż, Joker powiedział, że no cóż, brzmi jak nuda i na to pewnie kazaliby mu się ogolić, a brody nie poświęci za nic. I on raczej nie ma tutaj nic nowego, tak mi się przynajmniej wydaje. Generalnie tak, jeśli jest tutaj, kurde, dobra, to jak zadać to pytanie sensownie. Jeśli powtarzanie niektórych wątków daje jakieś questy, napiszcie mi o tym koniecznie, ponieważ przeważnie jak widzę tą samą linijkę tekstu w menu, to znaczy, że postać nie ma nic nowego do powiedzenia. I wiem, że na pewno... Na pewno odnosi się to do Mass Effecta 2 i 3, gdzie jeśli postać ma coś po prostu, jakąś powtórkę, no to znaczy, że nie ma nic ciekawego, nic się nie będzie działo. Ale jeśli to jest inaczej, napiszcie mi, bo zauważyłem, że ten Mass Effect tutaj troszeczkę mija się z założeniami kolejnych dwóch Mass Effectów. I dobra, okejka. Zaczniemy sobie od osoby nudniejszej, czyli Kaidena, który jak zwykle smyra sobie swój ekran. To epickie podejście do niego za każdym razem. Anything you need, Commander? Okej, dalej nic do powiedzenia. Just trying to get a sense of where the crew's Is at. this an official evaluation, Commander? All right. Let's label it officially Okej, off the record. pytamy go o zdanie o załodze bez... Straight up, there's something wrong with all of this. Okej. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but Okej, tutaj Kaiden twierdzi, że cała misja jest bardzo dziwnie podejrzane, że tutaj Saren szuka sposobu na zrobienie czegoś koszmarnie złego, a Rada pomaga nam tak bardzo na odwal, tak więc... no, coś może być nie tak. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Okej. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element zero in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Okej, czyli tutaj większość biotyków, którzy chodzą sobie wśród nas, w uniwersum Mass Effecta, wśród nas, ludzcy biotycy nie do końca mieli tutaj wybór, czy chcą tymi biotykami zostać. Tutaj nastąpiła jakaś eksplozja elementem zero, który jest jakby kluczowy tutaj właśnie dla biotyków, jest taką maną w tym uniwersum, tak to nazwijmy. I być może jest tym samym co Lyrium w Dragon Age, ale nieważne. Ale tak, właśnie jeśli dziecko zostało jeszcze właśnie w łonie matki tutaj wystawione na działanie elementu zero, to ono zostało tutaj mimowolnie biotykiem. No i wiadomo, trzeba było to badać, testować, poddawać różnym próbom. I nie wszystko było wiadomo tutaj, nie wszystko było no, robione z własnej nieprzymuszonej woli. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics.
a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. Bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Okej, czyli cała akcja była przeprowadzona bardzo dziwnie, bo jakaś szemrana organizacja wtedy prowadziła, była jakby głównym pionierem biotyki wśród ludzi. No i cóż, w wypadku wiele osób zostało narażonych na właśnie element zero. No i zaraz po tym pojawili się goście w garniturach u progu drzwi domów tych osób, więc no cóż, dziwnie. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. Okej, czyli zostali osoby, które zostały narażone na ten właśnie element zero, zostały od razu wywiezione na tutaj stację kosmiczną na dobrą sprawę. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Okej, dobra. Tak, generalnie wychodzi na to, że ktoś chciał zrobić szybko wielu ludzkich biotyków, niekoniecznie w legalny sposób, niekoniecznie dobrowolnie. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana, who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. I think you'd have liked her. Okej, czyli tutaj Kaiden, wiadomo, będąc dzieckiem podczas tych testów na biotyka, miał dziewczynę, którą lubił. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training. Okej, czyli trening i tego typu akcje jednak zabiły wszystko, co ich łączyło. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on Okej, the to scene. wszystko? To wszystko, dobra. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Okej, czyli tak, dobra, Kaiden nam się już zamknął, nie chcę już więcej o tym gadać, bo no cóż, dla niego nieprzyjemne wspomnienia definitywnie. Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. I tak o tobie myślimy, I've got my Kaiden. past squared away. Tak, dobra, tutaj Kaiden zdradził troszeczkę swojej historii. Powiedzieliśmy, że możemy gadać jak kumpla, a nie jak przełożony z podkomendnym, ale no cóż, zamknął się chłopak. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. I do. Do you? Okej, dobra, czyli tutaj właśnie zapytaliśmy, co sądzi o poprzedniej misji, a tutaj powiedział, że doktor Tsoni wygląda nieźle, jeśli lubi się mole książkowe. No dobra, I do. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Only by a few seconds. Tak, pamiętaj, widziałem ją pierwszy, tylko parę sekund przed mną. Nie, nieprawda, parę minut, nie było cię na tej misji, pamiętaj. Just trying to get a sense of where the crew's I've at. wasted enough of your time. Okej, for dobra, now, póki Commander. co We'll have time We'll for talk another time. Póki co Kaiden się popsuł. W naszej kabinie chyba nic się kuźwa nie dzieje. Dosłownie w Mass Effectie 2 i 3 nasza kabina będzie dużo fajniejsza, żeby nie było. Tutaj jest po prostu łóżko i jakieś tam niebieskie ściany. Uwielbiam fakt, że mam w ogóle szafkę Sheparda, gdzie możemy zmieniać kuźwa ekwipunek, mimo faktu, iż możemy robić to z menu pauzy po prostu. Tyle sensu.
Okej, może wypełnimy... O, mam wypełniony Mediżel. Doktor Chakwas? Yes, Commander? Is there something you need? Personal? How did you end up serving on a I mission? A, understand- dobra, I okej, want- czyli to już that humanity wszystko needs the słyszeliśmy. Alliance if we want- I should go. Goodbye, Commander. I Liara ma swoją siedzibę tutaj. Potem będzie tutaj coś innego. Siedziba innego członka załogi, ale nieważne. Liara? Commander, are you coming to check up on me? Okej, dobra, jak się czujesz? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Okej, jest pod wrażeniem tyle tego, co dr Chakwas wie na temat właśnie Asari. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, Nie ma sprawy. I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Moja załoga to rasiści. Widzą inną Asari i od razu myślą, że to Benezja. Nie przejmuj się. Zwłaszcza uważaj na Ashley. Ona jest wredną pizdą. No i Kaiden narzeka cały czas, więc... No cóż. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Okej, dobra. I możemy powypytywać. Benezja więc. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. Okej, czyli Benezja zawsze wierzyła, że Asari muszą zostawić swój ślad w galaktyce i tutaj może wierzyła, że Saren jej to zapewni. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Okej, czyli to Something niepodobne changed. zachowanie do jej matki. Coś się definitywnie zmieniło. Kultura Asari. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Okej, czyli po prostu Asari są jakby jedną z najważniejszych ras, bo to one... I co do w ogóle tutaj jakby płci Asari, to zaraz sobie troszkę tutaj po prostu pogadam ja z wami na ten temat, bo to jest kosmicznie śmieszna sprawa na moje, ale... Tak, właśnie one, czyli Asari, odkryły właśnie Citadel jako pierwsze i zawsze starają się być tym łącznikiem między innymi rasami. Zawsze starają się właśnie tutaj akceptować wszystkich i zaprowadzać pokój między pozostałymi, twierdząc, że wszystkie rasy w galaktyce to jedna wielka społeczność. Aczkolwiek mimo faktu, iż to Asari starają się porozumieć wszystkich ze wszystkimi, to większość ras wydaje się nie rozumieć Asari. Ale no dobra, przez to są jakieś dziwne plotki na ich temat. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating ritual. No właśnie. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Tak, i właśnie to jest, potem jeszcze trochę więcej ja sam o tym powiem, bo to jest fajna sprawa do pogadania po prostu, ale tak właśnie, jakby dużo gatunków nie rozumie sprawy płci Asari, ponieważ wszystkie mają wizualne cechy kobiet, jak widać bardzo ludzkich kobiet minus skóra i macki i trochę dziwne oczy, ale generalnie mają wygląd kobiet, mimo tego, iż one same nie uważają się ani za kobiety, ani za mężczyzn, są po prostu Asari. I tak, generalnie i tak potrzebują innego partnera do, wiadomo, reprodukcji, aczkolwiek partner ten może być niezależnej płci, niezależnej rasy, może być to nawet inna Asari. Ja dla uproszczenia będę mówić o Asari jako o kobietach, w sensie wiecie, one, inna i tak dalej, bo tak jest po prostu mi prościej, ale ogólnie o Asari nie powinno się mówić, że są żadnej konkretnej płci. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds.
We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to A, no our tak, i daughters. każde dziecko It Asari is zawsze how we jest learn to dziewczynką, grow as a zawsze jest species and Asari. how we develop a greater understanding of other races. Tak, i teraz tutaj reprodukcja polega na tym, że nie nawet fizycznie, tak jak wszyscy to rozumiemy, a bardziej mentalnie. Fizyczność nawet na dobrą sprawę nie jest potrzebna, jest tylko jakby stymulacją, ponieważ do wszystkiego dochodzi w umyśle. Asari jakby wyciągają cechy genetyczne innego gatunku i łączą je ze swoimi, by nadać kształt dziecku. To w dużym skrócie, żeby nie wchodzić w niepotrzebne szczegóły. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Okej, czyli właśnie tak, że tutaj na dobrą sprawę Asari nie przywiązują zbytnej wagi do swojego partnera, ponieważ niekiedy po prostu, żeby tylko spłodzić dziecko, dochodzi do szybkiego spotkania, do szybkiego połączenia, a innym razem jest to niezwykle długi, niemalże życiowy związek do samego końca, czyli w sumie bardzo podobnie jak u nas na dobrą sprawę, tylko że Asari żyją dużo dłużej, więc no. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Okej, czyli tutaj no właśnie Liara jest dzieckiem dwóch Asari, Benezji i jeszcze jednej, aczkolwiek w tym wypadku, żeby Shepardowi było łatwiej, ona użyła tutaj słowa ojciec, ale to wiadomo nie ma totalnie żadnego znaczenia. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before No, w we sumie ever logiczne. mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly Tak, acknowledge czyli me as Liara her jest czymś, offspring. co nazywa się Asari czystokrwistą, co w tym wypadku nie jest dobre. Jeden z nielicznych razy, kiedy coś czystej krwi jest gorsze, ponieważ przez to, jak Asari łączą się z innym gatunkiem, no to dziecko mimo faktu wyglądu Asari w dalszym ciągu ma już cechy genetyczne partnera, a tutaj, no cóż, nie zostaje nic. Dalej Asari jest Asari. Dalej jest, można powiedzieć, na dobrą sprawę czystą kartką, która nigdy już nie zostanie zapełniona, bo no właśnie Asari twierdzą, że najlepiej jest przekazywać geny dalej i łączyć jak najwięcej gatunków w jednym. Na to wygląda. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised Okej, me by Benezja nigdy nie herself, wspominała for that is o not tym, uncommon. kto był drugim rodzicem Liary. Nie używajmy słowa ojciec, bo w przypadku Asari to brzmi particularly dziwnie. if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Okej, to już nie wiemy. How do they deal with that? Czy to jest zła opcja? Who was your father? To już wiem, ale... You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Okej, czyli tutaj Asari, jako że są jednym z najdłużej żyjących gatunków, dożyjących do ponad 1000 lat i mało jest tak gatunków, które tak po prostu długo żyją, no to wiadomo, partner przeważnie nie dożywa do powiedzmy złotej starości wraz ze swoją partnerką. No i dlatego Asari skupiają się na samym związku, na tym, żeby cieszyć się nim jak najdłużej i wspominać przyjazne chwile, a nie na samej stracie. No i cieszą się z tego, że część z
partnera zawsze pozostaje w Asarii, bo wiadomo, więź, którą wytwarzają podczas reprodukcji, jest nierozerwalna. No dobra, no to chyba obgadaliśmy wszystko. Pytaliśmy o ojca, pytaliśmy Benezję, kultura Asarii. Nie, czekajcie. Pytaliśmy o ojca i... I should go. Goodbye, Commander. Czekajcie, a pogadajmy z nim jeszcze raz, bo wydaje mi się, że ta opcja w I lewym... get the feeling you want to ask me something, O właśnie, ta Commander. opcja była inna Tell me wcześniej. about yourself, O Liara. właśnie. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Okej, czyli tutaj Liara nie ma za dużo ciekawostek na swój temat do powiedzenia, ponieważ większość czasu spędza dłubiąc w proteańskich ruinach, licząc, że odkryje coś nowego. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. Okej, czyli po prostu Liara lubi samotność i przeważnie, nawet jeśli trafiała na jakieś inne jednostki, to albo po prostu ich unikała, ewentualnie jeśli były to źle nastawione do niej jednostki, to traktowała je swoją biotyką i miała spokój. I gety są pierwszym problemem, który napotkała, którego nie rozwiązała jej biotyka, którego nie rozwiązał jej biotyk. No, którego nie rozwiązała jej biotyka, tak, dobrze powiedziałem na początku. Dobra. Czy lubisz swoją pracę? You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Okej, czyli Liara uważa, że Shepard jest fascynujący, bo jest jednym z nielicznych, którzy faktycznie mieli kontakt z proteańską technologią. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you. O, jakie to jest słodkie, I only o, meant ty, that you would be an Liara, ty po interesting prostu, specimen ty for an niebieska, in-depth ty. study. No, that's even worse. Jezu Chryste, Shepard rzucił tekstem, że brzmi, że abyś chciała mnie pociąć na stole operacyjnym, żeby sprawdzić, co jest ze mną nie tak, a ta spanikowała, sądząc, że nie chciała go urazić. Jezu, spokojnie. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Nie, Now you know spoko. why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Okej, I should go. prosi, żeby zapomnieli o tej konwersacji, bo było to dla niej złe. Czekaj, zapytamy jeszcze raz. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. A, okej, What did dobra, you want czyli to talk about? nie mamy I nic should go. ciekawego do wygadania. Goodbye, Shepard. Liara jest już... Czekaj, doktor Czakłas może coś powie na temat Yes, Liary? Commander? Is there something Nie, you nie need? ma nic. I should go. Dobra, okej, Goodbye, czyli nic Commander. ciekawego. Mediżel mamy, więc możemy spadać do zbrojowni. Tak, obstawiam, że Mass Effect, podobnie jak miała moja seria z pierwszego Dragon Age'a, będzie miał takie odcinki, gdzie po prostu będziemy obiegać całą Normandię i wygadywać wszystkie wątki z załogą. Ponieważ, no jak widać, te dialogi troszeczkę trwają, ale są na dobrą sprawę mięskiem, tym, co jest najlepsze po prostu w tej grze, więc warto im poświęcić czas. No i wiadomo, questy, jeszcze raz questy, prawda? I zbrojownia. Wrex. Co mi powiesz, panie What do you Wreksiu? want, Shepard? Czego chcesz, Shepard? Może coś o tobie? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Okej, czemu zostałeś najemnikiem? Miałem dużo powodów. Na przykład... Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Okej, powodami było to, żeby wydostać się z systemu Krogan, żeby mieć co do ust włożyć i żeby przetrwać. I dlaczego zostawiłeś ten system, Wrex, co? Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. Ale jesteś dzisiaj rozmowny, Wrex. Stałeś lewym kopytem, czy co wy tam macie? What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared,
one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. Okej, czyli wychodzi na to, że mimo postury tępego mięśniaka, którą stara się budować ta postać wokół siebie, Wrex tak naprawdę chciał zakończyć wojnę, chciał zakończyć walki wśród Krogan, ponieważ był swego czasu dowódcą jakiegoś plemienia, nie wiem, klanu, coś takiego. No i cóż, chciał właśnie zakończyć boje, bezsensowne boje właśnie Krogan z Turianami, Salarianami, z innymi Kroganami i tak dalej, ze wszystkimi, co zapewne zaszkodzili Kroganom swego czasu. Aczkolwiek jego klan i pozostali poszli za innym, starszym, bardziej doświadczonym wodzem, który jednak był tutaj wierny tradycjom nieskończonej bitwy ze wszystkim, co się kuźwa rusza. No i w ten sposób Wrex został sam najwidoczniej. What did you want? I just wanted Jared to shut up. To stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. Okej, czyli jednak początkowo wydawało się, że słowa Wrexa docierają do innych, ponieważ powiedział, że nie mają wystarczającej dużej liczby Krogan, by iść na całkowitą wojnę ze wszystkim, co się kuźwa rusza. No cóż, i ponadto genofagium sprawia, że nie mogą uzupełnić swoich wojsk wystarczająco szybko. W sensie nie mogą po prostu się rozmnażać i tyle. I faktycznie wydawało się to docierać do innych, bo faktycznie zaczęli nachodzić wokół Wrexa, ale no najwidoczniej rozumiem, że potem pojawił się ten cały Jarod, czyli drugi dowódca, no i coś się stało. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Okej, czy nawet Kroganie mają miejsca, gdzie nie można dokonywać aktów przemocy, mianowicie grobowce starszych Krogan, tych, którzy się czymś przysłużyli. I no cóż, Jarod jako dowódca drugiego plemienia, czy może reszty plemion, chciał tam pogadać z Wrexem na spokojnie, obgadać całą strategię. I domyślam się, że jednak Jarod pokazał środkowy palec przodkom Krogan, o ile Kroganie mają środkowy palec w ogóle. No i coś się stało ponownie. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, O. there are some laws that even Okej, he czyli holds Jarod jest sacred. ojcem Wrexa, na to wygląda. Jared was your father? He was. Until that Dlatego day. Wrex nie spodziewał się pułapki. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. Okej, czyli po tym jak Wrex jasno postawił sprawę, że nie dołączy do jego ojca i że jego plan jest po prostu głupi, to on dał sygnał swoim ludziom, którzy wyskoczyli z grobów jego przodków, swoich przodków i obleźli Wrexa i jego paru ludzi, pozostawiając wiadomo jego ludzi martwych, no jego ludzi wiadomo, jego towarzyszy martwych, a sam Wrex ledwo co uciekł zaraz po tym, jak wbił swój nóż w serce jego własnego ojca i od tego czasu nie ma zamiaru wrócić. Dobra, mamy tutaj nową opcję, rodzina.
You must have family other than your father. Don't you miss them? You trying to make me cry, Shepard? I've got some unfinished business with my family, but that's all. Okej, czyli Wrex ma jakieś niedokończone sprawy z własną rodziną poza ojcem, na to wygląda. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to No właśnie, recover to my jest ten family's quest. battle armor. It was taken from him after the uprising. Tak, czyli nim odszedł, Wrex złożył obietnicę swojemu dziadkowi, czyli ojcu swojego ojca, jak to ładnie tutaj ujął. Chociaż chyba każdy wie, kim jest dziadek. Tak, by odzyskać jego rodowy pancerz bitewny, który został mu odebrany podczas powstania. Zapytajmy o ten pancerz. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Okej, no i właśnie mamy quest od Wrexa i to jest coś, na czym mi zależy, czyli no cóż, Just zajmiemy tell się me where tym. to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. Okej, dobra, czyli Wrex ma tutaj So troszkę long, historii, Wrex. ponieważ tak, ten cały pancerz to tylko relikt, pamiątka, absolutnie nic przydatnego w boju, stare dziadostwo można wręcz nawet powiedzieć. Okej, czemu są tutaj dwie randomowe kuźwa skrzynki? Spadły z półek, czy co? Nieważne. I no cóż, po prostu po tym jak Krogani dostali w pierdziel i zapewne już po zarażeniu genofagium cała broń i pancerze zostały im odebrane przez Turian, bo nie pozwalano im po wojnie nosić żadnego możliwego uzbrojenia. No i pancerz jego dziadka został zabrany i wiadomo, trafiał z rąk do rąk, z turiańskich rąk do turiańskich rąk i aktualnie jest w rękach jakiegoś kolekcjonera, który sprzedaje wszystkie łupy wojenne za absurdalne ceny. No i tam również znajduje się pancerz Wrexa. Pogadamy sobie z Ashley. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the rozmawiasz z news kimś? here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. Okej, Ashley gadała ze swoją siostrą, która stwierdziła, że Shepard jest słodki i że zazdrości Ashley, że służy pod nim. Afraid I did. Oh, shit now. Chętnie. One of my sisters. Jedna z sióstr. That's Sarah, Okej. the youngest. Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up, what's her name? Tisoni? Ktoś jest zazdrosny. Okej. Liara, why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. Okej, tak, jest zazdrosna. Ashley jest kuźwa zazdrosna. Jezu Chryste, come on. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. What's up? You didn't come by to eavesdrop on Family Mail. Jestem zagubiony w tym dialogu. Okej, Ashley, nawet nie wiedziałem, że jest coś pomiędzy nami, żebyś miała prawo być zazdrosna o cokolwiek, ale okej. Powiedz mi o swojej rodzinie, co tam u nich? Babcia zdrowa, dziadek zdrowy, nie wiem, wujka już biodro nie boli? Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Okej, dobra. Czyli ma parę sióstr, na to wygląda. Pomagała je wychować wraz z mamą, bo jej ojciec służył w wojsku przez większość życia. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting you could get that offered space time.
You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made chief. First thing he did was salute. Okej, czyli był dumny z Ashley, że udało się wybić w wojsku, ponieważ jemu się nigdy nie udało, mimo tego, iż brał każde możliwe zlecenie. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. Okej, mama przestała ścigać swoje powołanie zawodowe, żeby wychować Ashley i jej siostry. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. Tak, łącznie z Ashley były tam cztery córki. Ich tata mawiał, że czuł się bardziej, Jezu Chryste, outnumbered słowo, zapomniałem na polski słowa outnumber. Jezu, czuł się w mniejszości bardziej niż na manewrach. Zapomniałem faktycznego słowa. Come on. Where did you grow up? All over. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. Okej, dobra, czyli no cóż, przeprowadzali się dużo. Tam, gdzie dostali zlecenie, tam mieszkali. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Okej, czyli nie zawsze było miło między jej siostrami a nią. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Okej, czyli jej siostra, najmłodsza siostra miała dosyć narwanego chłopaka. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen LY away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, 'cause he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Okej, czyli generalnie tutaj jej siostra Sarah potraktowała swojego chłopaka dosyć ostro po tym, jak on na niej wymuszał. Okej. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. Okej, czyli każda z jej sióstr miała jakieś porąbane hobby, jeśli chodzi o samoobronę. Najmłodsza lubiła Aikido, tam druga chyba walczyła właśnie przy pomocy pistoletu i ostatnia mieczem, bo była tą najdziwniejszą. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. Okej, czyli Ashley szkolił po prostu były Marines, na to wygląda, okej. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her.
I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk and there's blood everywhere. Okej, czyli przed całą szkołą po prostu siostra Ashley obiła ryło swojemu byłemu chłopakowi w tym momencie już, bo ten był nieszczęśliwy z przebiegu ich randki, a także z tego, że Sarah powiedziała calutkiej szkole, co zaszło. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Okej. Where was your father during this? Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, Bardzo ładny wierszyk, nie mam pojęcia, o czym councils, mówisz. governments. Bordnał, wychodzę po prostu. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Okej. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Jezu Chryste, dlatego nie lubię gadać z Ashley, kiedy inne postacie gadają fajnie o kosmosie i różnych rasach. Z Ashley, kuźwa, gadamy o jej siostrach i teraz o religii. Kuźwa mać, nie wychodzę z domu, żeby unikać takich rozmów. Nie oceniam, po prostu. Your beliefs are your business. I'm your commanding officer, not your moral compass. Just my commanding officer, huh? We'll have to see about that. O, ktoś zaczyna nas podrywać. Keep it professional. Oh. What are you saying, Williams? Me? I'm not saying anything, Skipper. I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. We'll talk O later. 20 minut za dużo. O 20 minut za dużo, Ashley. Garus, powiedz mi coś ciekawego. Commander. Okej, zapytałem go o CSEC w takim razie. Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Okej, dobra. No to dawaj swoje powody. Like what? Czemu dołączyć do CSEC? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. No, czyli ojciec Garusa był czymś na zasadzie super gliny po prostu, tak? Był jednym z najlepszych CSEC-ów w historii prawdopodobnie. Jednym z najlepszych w CSEC, to nie jest jakby tytuł, czy tylko, to nieważne, no w CSEC po prostu. Ojej, tak, no tutaj jego ojciec źle przyjął rezygnację Garusa. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. Ojej. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reason. Okej. Okazuje się, że no tutaj, no wiadomo, ojciec Garusa nie był pocieszony, kiedy ten zrezygnował, żeby gonić za Sarenem wraz z Shepardem. Ponieważ jego ojciec zawsze twierdził, że jeśli coś robić, to robić to z zasadami, albo nie robić tego w ogóle, tak więc obawia się, że Garus stanie się tak jak Saren i tutaj najwidoczniej kiedyś Garus marzył o zostaniu widmem, jednak właśnie jego ojciec wygadał go z tego najwidoczniej. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre. A, był kandydatem do About widma. 1,000 other Turian military recruits.
I could have received special training, but my father didn't like it. Okej. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Tak, czyli właśnie Sarena nie ograniczają żadne zasady, więc my też musimy tutaj, wiadomo, działać poza zasadami. I szczerze, wiem, że to opcja renegata, ale kliknę dokładnie, ponieważ no, jeśli będziemy działać według po prostu, kuźwa, prawa, nie wiem, podnieść ręce do góry, bo będę strzelać, no to za daleko nie zajdziemy. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Okej. I czy to mi da jakiegoś questa? Nie, nie da mi to żadnego questa, jedynie tylko... I z jakiegoś powodu z Garusem nie mogę teraz gadać. Może później. Tak, niekiedy zauważam, że właśnie nie wyświetla się opcja rozmowy z niektórymi osobami, z którymi już się gadało. Ewentualnie później wczytamy ponownie lokację i być może uda się ponownie pogadać z Garusem. Bo rzekomo ten dialog może wywołać jakiegoś questa. Shepard, I'm glad you're here. Okej, wydajesz się szczęśliwa. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First we stop Saren. Then I'll worry about my own problems. Okej, czyli mam tylko powtórkę z rozrywki, żadnych... I should go. Okej, po prostu Tali powiedziała nam, że już przywykła do spania na cichym statku. Hey, A, Shepard. dobra. You need Nie ma something? nic See you nowego. later. Adams, może ty mi coś powiesz jeszcze, przyjacielu? Something I can do for you, Commander. Nie, tylko stare Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Stary tekst. Nawet nie wiem, czy członkowie załogi poza drużyną mogą mieć jakieś tutaj ciekawostki do powiedzenia. I szczerze powiedziawszy, myślę sobie, że tutaj zakończymy odcinek. Tak, po prostu odcinek poświęcony na gadanie z załogą. Ja teraz zajmę się tutaj ekwipunkiem, ponieważ mamy trochę rzeczy do ogarnięcia. I później ruszymy na Cytadelę, a z Cytadeli zajmiemy się potem questem w Rexa i być może dodatkiem Bring Down the Sky. Zobaczymy. Dzięki więc za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mass Effect u mnie na kanale. See ya!